Kliknąłeś w ten film, ponieważ chcesz się nauczyć jeździć na desce, ale nie masz totalnego pojęcia jak zacząć? No to dobrze trafiłeś. Także cześć. Cześć. Artem z tej strony i w tym filmie pokażę ci jak zacząć jeździć na deskorolce, także bez zbędnego tego lecimy z tematem. No to pierwsza rzecz, o której powiem w tym filmie, będzie budowa deskorolki. Nie no, żartuję. O poszczególnych częściach do deskorolki dowiesz się w innym przeznaczonym do tego filmie. Karta powinna ci się wyświetlić w prawym górnym rogu. Także pierwsze co powinieneś wiedzieć, gdy wychodzisz razem z deskorolką, to ustawienie nóg. Prawda jest taka, że na początku to naprawdę nie ma znaczenia. Tak jak wspominał o tym w swoim filmie Gorgo, jeżeli ustawiasz prawą nogę z przodu, a lewą z tyłu, to twoja postawa na desce to Goofy, natomiast jeżeli lewą nogę z przodu, a prawą z tyłu, to twoja postawa na deskorolce to Regular. Ustaw nogi na tej desce jak ci jest wygodnie. Ponoć duże znaczenie ma, czy jesteś praworęczny lub leworęczny. Spotykają się też z takimi osobami, którzy śmigają na desce z postawą Goofy, lecz są leworęczni. Trochę dziwne moim zdaniem, ale to jest nieistotne. Przy okazji to najlepiej wyjść z kimś na deskorolkę, a najlepiej z osobą, która też nigdy nie jeździła, ponieważ oboje jesteście na takim samym poziomie i wspólnie będziecie się uczyć jeździć. W dalszej kolejności będzie ogólne wyjście na deskę. Chodzi mi tutaj o to, że musisz stanąć na tym kawałku drewna i złapać równowagę w miejscu. I tutaj przydaje się nam druga osoba, dlatego że jak się boisz, to możesz się chwycić drugiej osoby, jeżeli jeszcze nie umiesz złapać równowagi. Poza tym to może nawet ta druga osoba cię popchnąć, żeby poczuć na swoich nogach poruszającą się deskorolkę. No cóż, samo złapanie równowagi zajmie się długo, ale nie poddawaj się. No to teraz odpychanie. Stań z jedną nogą na desce, a z drugą na ziemi i spróbuj tą drugą na tyle mocno się odepchnąć, żeby przejechać kilka metrów na tym kawałku drewna. No i to chyba tyle. Powtarzaj to, dopóki nie stanie się to dla ciebie komfortowe. No dobrze. Skoro już umiesz jako tako się odpychać, no to pora na skręcanie. Są na to dwa sposoby, czyli możesz podnosić przedniego traka i przekręcać się w prawo lub w lewo, w zależności od tego, w którą stronę chcesz skręcić. Są to tak zwane tiktaki. Albo możesz tak jak ja i wiele innych skate'ów, czyli poprzez środek ciężkości. Czyli chodzi tutaj o to, że jak chcesz skręcić w prawo, jeżeli jeździsz Goofy, to pychasz się do tyłu, natomiast w lewo do przodu. Dla Regular role się odwracają, czyli jak chcesz skręcić w lewo, to pochylasz się do tyłu, a jeżeli w prawo, to do przodu. No i to tyle, jeżeli chodzi o skręcanie. Powtarzaj to, dopóki nie stanie się to dla ciebie na tyle komfortowe, że możesz to robić z zamkniętymi oczami. A teraz wskakiwanie na deskę. Wygląda to w ten sposób, że przednią nogą dociskasz deskę, a gdy już wyląduje na ziemi, to dokładasz drugą nogę. Polecam na początku nauczyć się tego w miejscu, a później możesz zacząć robić to z małą prędkością. A gdy jest dla ciebie komfortowe wskakiwanie na deskę z miejsca oraz z małej prędkości, to następnie możesz robić to z biegu. Skoro już ogarnąłeś jako tako skręcanie oraz odpychanie się i tym podobne, no to przyszedł czas na zatrzymywanie się na tej desce. I do zatrzymywania zalicza się również kilka sposobów, czyli nogą. Jest to mój najczęściej używany sposób. Jedyne co robisz, to tylko wyciągasz prawą lub lewą nogę w zależności od tego, jaka jest twoja postawa na deskorolce i dociskasz do ziemi. Lecz przy większych prędkościach trudno jest zatrzymać się w ten sposób. Tailem, czyli sposób, w którym dociskamy taila do ziemi. Lecz ja nie polecam tego sposobu, ponieważ powoduje on Razor Tail. Co to jest Razor Tail? Mówiłem o tym w filmie o najczęstszych problemach każdej deskorolki. Power Slidem. Jest to sposób dla bardziej zaawansowanych skate'ów, ponieważ żeby zatrzymać się na desce w ten sposób, to moim zdaniem musisz się czuć na tej desce bardzo komfortowo. Jeżeli chcesz, żebym zrobił o tym poradnik, to napisz w komentarzu chcę poradnik do Power Slide'a. No albo możesz po prostu zeskoczyć z deski, ale nie rób tak, bo przy naprawdę ekstremalnych prędkościach, gdy upadniesz, może cię to naprawdę zaboleć. I to wszystko, jeżeli chodzi o zatrzymywanie się. Tak jak mówiłem w przypadku innych rzeczy, to powtarzaj to, dopóki nie stanie się to dla ciebie komfortowe. No to teraz zawracanie. W języku skate'ów nazywa się to kick turn, ale jeżeli tak nie jest, to popraw mnie w komentarzu. To przydaje się, kiedy chcemy zawrócić na jakiejś rampie. To nie jest jakoś bardzo skomplikowane, także gdy chcesz zawrócić, to otwierasz ramiona i przekręcasz się o 180 stopni. I
tyle. Mówiłem, że to nie jest skomplikowane. Można jeszcze zrobić kickturna na stronę frontside. I robi się to prawie tak samo jak w przypadku poprzedniego kickturna, tylko tutaj przekręcasz się ciałem na stronę frontside. I to wszystko, jeżeli chodzi o zawracanie. Tak jak mówiłem wcześniej w przypadku innych rzeczy, to powtarzaj kickturny, dopóki nie stanie się to dla ciebie na tyle komfortowe, że nie będzie ci to w przyszłości sprawiać problemu. I na koniec powiem coś o upadaniu. Także drogi nowy skejcie, pamiętaj o tym, że skateboarding należy do sportów ekstremalnych i upadki oraz kontuzje mogą ci się przytrafić. Przez tyle lat, ile już śmigam na deskorolce, spotkałem się z różnymi osobami, których uczyłem jeździć na deskorolce. I zawsze tym osobom powtarzałem, że jeżeli chcesz być dobry w śmiganiu na deskorolce, to musisz to kochać. I musisz chcieć to robić. Sam pamiętam, jak uczyłem śmigać na deskorolce dziewczyny. To przy następnym spotkaniu, gdy pytałem się ich, jak tam ci z deską idzie, to odpowiadały mi, że pojeździły chwilę, się na ziemię i stwierdzają, że to jest sport nie dla nich. A mówiłem na początku i powtarzałem, że jak chcesz jeździć, to musisz się liczyć z tym, że będziesz zaliczać gleby za glebą, bo ten sport właśnie taki jest. Mógłbym powiedzieć, że skateboarding jest to 80% upadanie, 20% skill. Uważam również, że skateboarding jest to sport dla introwertyków, ponieważ dla takich osób przebywanie w większym gronie osób po prostu wyczerpuje ich energię. I ja sam należę do takich osób, ponieważ wszystkie triki, które się nauczyłem na deskorolce, nauczyłem się ich sam. Poza tym, jeżeli się ze mną nie zgadzasz z jakimkolwiek zdaniem, to zapraszam się podzielić z tą opinią w komentarzach. Także to wszystko w tym filmie. Jeżeli ci się spodobało, no to zostaw srapeczkę w górę, a jeżeli ci się nie spodobało, no to zostaw mi w komentarzu, co ci się w tym filmie nie podobało. Oczywiście, jeżeli jesteś tutaj nowy, no to zostaw subskrypcję. Wszystkie linki do social mediów macie w przypiętym komentarzu albo w opisie tego filmu. No, oczywiście zapraszam również na Twitcha w każdy poniedziałek, środę oraz piątek o godzinie 19. Także to tyle, trzymajcie się i cześć!